Dzień dobry. A właściwie guten Tag. W sumie to guten Abend, bo już jest wieczór. Witamy się z Bawarii, dokładnie z miasta Rottenburg ob der Tauber, czyli z Rottenburgu nad rzeką Tauber. Jesteśmy na takiej miejscówce. To będzie nasz dzisiejszy hotel. Tu jest nasz hotel na kółkach. Już przygotowaliśmy sobie spanko. Mamy materac, poduszki, śpiwory. No i co? Idziemy zwiedzać. To już jest opatentowany sposób. Już 2 razy byliśmy na Bałkanach po 2 tygodnie i spaliśmy praktycznie cały czas w takim układzie. Byliśmy także w Belgii, też tak spaliśmy. No i czasami jakiś weekendowy wypad po Niemczech też się zdarzył. Tak, ale myślimy teraz nad wymianą tego materaca na coś cieńszego, bo jak tutaj się próbuje usiąść, to niestety jest bardzo mało miejsca i głowa haczy o sufit, także będziemy chyba to zmieniać, ale póki co jest tak i jest ok. Spać się da, to najważniejsze. Tak, i też opatentowaliśmy, że głowy mamy tutaj, nie tam jak kiedyś, bo tutaj nie spadamy do przodu. Jakoś się trzymamy. Też jak jest gorąco, to tutaj sobie montujemy taką płachtę. Teraz takiej nie wzięliśmy, bo na parkingu to nie ma sensu, ale na jakichś kempingach czy coś fajnie sobie tutaj możemy to zamontować. Jest przewiew, komary nie wpadają, w aucie też się nie zbiera wilgoć. Także idziemy zwiedzać. Dzisiaj jest środa, po pracy wyjechaliśmy. Zajęło nam to jakieś 4,5 godziny, bo jeszcze mieliśmy gdzieś tam stop w markecie budowlanym, bo sobie kupiliśmy hamak, ale tam nie było mocowania, więc kupiliśmy takie pasy do mocowania na drzewie. Jeszcze powiedz, ile zapłaciliśmy za ten parking. Całe euro 30. Nawet jest toaleta. Zobaczymy, czy darmowa, czy płatna, ale prawdopodobnie płatna, bo wszystkie toalety w Niemczech, gdziekolwiek się nie jest, są płatne. Chyba że przy autostradach. Tam można sikać za darmo. Ale jest otwarta tylko do 23 w lato. Czyli pewnie jest płatna. Pewnie płatna. Tak, już widzę, są barierki. Wracamy, bo zapomnieliśmy portfela. A płatność to 70 centów. Położone na południu Niemiec nad rzeką Tauber, Rottenburg ob der Tauber to urokliwe miasto o bogatej historii, które przyciąga zarówno turystów, jak i miłośników kultury i architektury. Zajmuje obszar około 41 km² i liczy około 11 000 mieszkańców oraz znajduje się na tzw. romantycznym szlaku, na którym można znaleźć malownicze widoki. Miasto to leży w kraju związkowym Bawaria, około 80 km na zachód od Norymbergi i jest ono dobrze znane ze swojej dobrze zachowanej średniowiecznej starówki i dziś jest to jedno z zaledwie 3 miast w Niemczech, które nadal mają całkowicie nienaruszone mury miejskie. Na głównym placu miasta znajduje się budynek z zegarem, z którym związana jest legenda. Upamiętnia on wydarzenia z 1631, gdy pod murami oblegali miasto żołnierze hrabiego Tilly. Legenda głosi, że na dźwięk mechanicznego skowronka hrabia Tilly miał powiedzieć, iż jeśli ktokolwiek w ciągu trwania tego dźwięku wypije 1 galon wina w jednym ciągu, miasto zostanie ocalone. Burmistrz Nusz przyjął wyzwanie, dzięki czemu miasto nie zostało zrównane z ziemią. Mieszkańcy miasta obchodzą święto ratowania miasta każdego roku na Zielone Świątki, podczas których odbywają się liczne festiwale, koncerty i wydarzenia kulturalne. Na kolację wybraliśmy się do restauracji Zürchül, co tłumaczy się jako do piekła. Restauracja ta jest urządzona w klasycznym niemieckim stylu i podawane są tam dania kuchni niemieckiej. Tylko w niej były wolne stoliki o godzinie 20, bo w reszcie restauracji albo nie było miejsca, albo w ogóle nie była otwarta. W ofercie były dania takie jak szaszłyk, różnego rodzaju mięsa z ziemniakami, bawarska golonka czy też niemieckie kiełbaski. My zdecydowaliśmy się na 2 dania z sezonowej karty szparagowej i do tego zamówiliśmy jeszcze 2 piwa. Beata wybrała wersję wegetariańską, a ja oprócz szparagów i ziemniaków dostałem także średniej wielkości sznycla, a za całość z napiwkiem zapłaciliśmy 70 euro. Wyszliśmy z restauracji. Dania były dobre, aczkolwiek bardzo szparagowe. Czego Tak. mieliśmy się spodziewać, zamawiając danie ze szparagami w Niemczech w sezonie na szparagi. Czyli dostaliśmy pół talerza szparagów. Ja dostałem małego sznicla i 3-4 ziemniaki. Tak, a ja zamówiłam sobie wegetariańskie, czyli
szparagi z ziemniakami. Dostałam 4 ziemniaczki i talerz szparagów. To samo, tylko bez sznicla. No. Nie no, było dobre, tylko... Nie no, w porządku, tylko zapomnieliśmy, że Niemcy to mają fioła na punkcie szparagów w sezonie szparagowym i wszystko musi być szparagowe i szparagi ze szparagami najlepiej. Jeszcze do tego białe. Tak, Jak my jeszcze wolimy zielone. białe. No ale... Dobra. Miałem ochotę na golonkę. I była ta golonka, ale widziałem na talerzu i pan miał jedną kluskę do tej golonki. Ja mówię, no nie będę całej golonki jadł z jedną kluską w talerzu, także znajdziemy na pewno jakieś inne miejsce, gdzie tą golonkę mogę spróbować. Bo taki fakt, to golonki nigdy nie jadłem. A myślę, że to jest... Bawaria to jest dobre miejsce, żeby spróbować czegoś takiego. I się No przekonać, czy mi smakuje, czy nie. Ja na przykład wiem, że mi golonka nie smakuje, chociaż nigdy nie jadłam, ale wygląd mówi sam za siebie. No. Przepraszam wszystkich golonkowych smakoszy. Przepraszamy wszystkich golonkarzy z Betty. Dotarliśmy do naszego pokoju. Łóżko już rozłożone. Betty włożyła kartę, żeby prąd był. Możemy iść spać. Także dobranoc. Widzimy się jutro. Dzień dobry. Drugiego dnia. Wstaliśmy już jakieś 4 godziny temu chyba. Coś takiego. Oddaliliśmy się od Rotenburga o jakieś 2 godziny i zmierzamy w kierunku Szwajcarii, tak? Liechtensteinu i Szwajcarii. Liechtensteinu i Szwajcarii, bo chcemy zahaczyć tam, ponieważ jest niedaleko, jakieś 1,5 godzinki drogi. No, zrobiliśmy sobie przerwę. Droga przebiega spokojnie. O, Oprócz tego, że coś nam się z autem stało i chyba jakiś czujnik temperatury padł, bo nie pokazuje nam poprawnie temperatury silnika, mimo iż silnik się nagrzewa. Ale jedzie się dobrze, nic nie buczy, nic nie huczy, także myślę, że dojedziemy. ale mamy ubezpieczenie, także nas odholują w razie czego. Tu jest jeszcze za mną taka kolejka, taki tor saneczkowy. Myśleliśmy, że sobie zjedziemy, ale jest długa kolejka na kolejkę, więc odpuszczamy, jedziemy dalej. Przyjechaliśmy do miejscowości Bucheneck. Idziemy zobaczyć wodospad Buchenegger. Tak się nazywa. Ponoć jakiś ładny, tak Beatka mówi. Bardzo ładne widoki tu są. Tam na górach nawet widać jeszcze śnieg. W sumie jest maj, początek maja, także nic dziwnego. A tu wysokie góry są. Najwyższe w Niemczech. O, gęś. Nie lubimy gęsi. Znaczy gęsi nie lubią nas. Tak? A to kaczki lubi. Oj, pociąg biegnie. O, zdenerwowana. Kaczki na nas krzyczą. Mamy jakoś 1-2 km do przejścia. Na razie prosta droga. Dotarliśmy na wodospad, ale droga bardzo śliska, pełno błota. A my żeśmy ubrali sobie adidasy, więc słabo. Ludzi też pełno, nawet nie ma jak zdjęcia zrobić. I jeszcze trzeba teraz wejść na samą górę z powrotem. No, może być ciężko. Beata się poświęca i weszła do wody, żeby zrobić zdjęcie. Bo tutaj nie ma miejsca, jest pełno ludzi i tylko stamtąd będzie mogła zrobić takie fajne zdjęcie. Miejmy nadzieję, że się uda. Co do samej trasy spoko, ale na pewno nie w adidasach, tylko w normalnych butach.
czego nie przewidzieliśmy, bo myśleliśmy, że to będzie łatwa traska. No i dużo ludzi, ale jest święto w Niemczech dzisiaj, także to zrozumiałe. Weszliśmy już z powrotem do góry. Daliśmy radę. Ciężko było? No, śliska była trochę. Wyszliśmy w kurtkach, a wracamy po rozbieraniu. Teraz musimy pomyśleć, co będziemy robić, bo trochę nam to zajęło. Nie byliśmy przygotowani na to. Myśleliśmy, że jedziemy autem, zrobimy zdjęcie i będziemy jechać dalej. Musimy zobaczyć na mapę, gdzie teraz będziemy ruszać. Meldujemy się z Liechtensteinu. Przejechaliśmy kawałek Austrii, Szwajcarii i dotarliśmy do stolicy, czyli Vaduz. I co ciekawe, o czym nie wiedzieliśmy, bo jesteśmy niedoedukowani, Liechtenstein nie znajduje się w Unii Europejskiej, nie ma tu euro, tylko znajduje się w Unii celnej i monetarnej ze Szwajcarią, więc tu są franki szwajcarskie. No, także tak to wygląda. Kupiliśmy magnesy, udało się zdobyć. Mamy taki. I niestety w Szwajcarii było wszystko zamknięte, ale udało nam się magnes ze Szwajcarii znaleźć tutaj. Także misja ukończona. Proszę bardzo, tablice w Liechtensteinie są czarne. Po wizycie w Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie wróciliśmy do Niemiec i zahaczyliśmy o restaurację Zum Hirsch. Jest ona urządzona w stylu bawarskim, a kelnerzy noszą tradycyjne stroje. Karta jest bardzo szeroka, z dużym wyborem dań kuchni bawarskiej. Na wyjeździe moim celem była golonka, także zdecydowałem się właśnie na nią. Podana została z 2 kluskami oraz sosem myśliwskim. Prezentowała się naprawdę smacznie. Beata wybrała południowo-niemieckie Semmelknödel, czyli kluski, do których zrobienia został użyty chleb. Kluskom towarzyszył sos śmietanowo-grzybowy oraz kurki i porowiki. Golonka była soczysta w środku, a chrupiąca na zewnątrz. Kluski różniły się od tych, które na co dzień jadam, ponieważ miały bardziej ziarnistą konsystencję, ale dań zdecydowanie do powtórzenia. Całość naszych potraw dopełniała ciekawa sałatka warzywno-owocowa, a ceny były zadowalające i proporcjonalne do wielkości i jakości dań. Jesteśmy już po obiedzie. Najadłam się. Tak, było bardzo dobre. Ceny też spoko, dużo lepsze niż wczoraj, ponieważ wczoraj zapłaciliśmy jeszcze więcej niż tutaj, a dostaliśmy no to, co było widać. Także polecamy to miejsce jak najbardziej. No, teraz jedziemy na odpoczynek. Pół godziny dla słoniny. Znaleźliśmy miejscówkę do spania, trochę było ciężko, bo na wszystkich parkingach, na których byliśmy, było Übernachten verboten znak, więc nie można tam było spać, ale dzięki aplikacji grupy biwakowej znaleźliśmy oto taką miejscówkę. Mamy ławeczki, tak, fajne miejsce, mało aut, tam ktoś tylko sobie kempuje daleko. No i taki piękny widok. Także polecamy tą miejscówkę. Jak coś, to wkleję później Koordynaty. koordynaty. Taką starą pompką pompujemy, ale daje radę. Jeszcze trzeba trochę popukać i dopiero się uruchamia.
Nasze legowisko rozłożone. Możemy iść spać. A nie, jeszcze nie, bo nie. posiedzimy sobie na ławeczce. A trzeba się ubrać, bo trochę jest chłodno, powiem szczerze. No. A i naprawił się czujnik temperatury. Już normalnie pokazuje 90 cały czas. Nie spada, nic się nie dzieje. Nie wiem czemu. Trzeba jeździć i obserwować, jak to mówią mechanicy. Zobaczymy. Jutro mamy w planach. Mieliśmy jechać pod Cukszpicę, tam na jeziorko, ale będzie tam na pewno bardzo dużo ludzi. I nie wiem, może z tego zrezygnujemy. Pojeździmy sobie na pewno po jakichś wioseczkach. Coś fajnego może znajdziemy przypadkowego. No, w tej okolicy już byliśmy 2 lata temu. Tam jest zamek Neuschwanstein. Jest to ten zamek, na którym był wzorowany ten zamek z Disneya. Chodziliśmy tam do góry 2 lata temu z Adikiem. Fajną miejscówkę na zdjęcia znaleźliśmy wtedy. Taką za płot trzeba było wejść, ale się opłacało, widok był fajny. Później będziemy ruszać na wschód. W taki mały cypelek obok Austrii, tak. No, tam też są takie jeziorka. Pokażemy na pewno na filmie. Także dobranoc i do jutra. Dzień dobry. Wstaliśmy. Jest godzina 6. Taki ładny widok mamy. Ja jeszcze trochę jestem zaklejony. Trzeba się ogarnąć. Jedziemy dalej, bo pogoda fajna. Jak oceniasz noc? Tragicznie. Dlaczego? Strasznie wilgotno. Ciągle się budziłam. Wszystko mnie boli. Obudziłam się o 1:00, o 3:00, o 5:00. Długo nie mogłam zasnąć potem. Kręciłam się co chwila. I nie mogłam się już doczekać tego, żeby było rano, żeby już wstać i zacząć ten nowy dzień, bo nie wytrzymałabym dłużej w tym aucie. Nie powiedziała Betty nigdy, będąc w domu, że chce się doczekać, żeby już wstać. Od dzisiaj śpisz na parkingu. Ja tam nie narzekam. Ja tam lubię spać w tym aucie. Przygotowujemy śniadanko. Mam kiełbaskę, mamy czerstwe bułki i ser. Także będą jakieś tosty. Chyba trochę je namoczyłem wodą, więc powinny być takie pseudo świeże. I kawka. Jeszcze jest kupiona na Bałkanach gdzieś, nie wiem gdzie dokładnie. Nie w Macedonii jakiejś? Może w Macedonii, ale kawa jest chorwacka. Na wodospad. Beata mówiła, że jest on sztucznie wykonany, bo to chyba idzie z samym. Ale sporo wody. No. Kurde, ale idzie.
Ale idzie! Niezły ten wodospad. Na wody to tam jest kilka schodów. Dokładnie Hej. No robi wrażenie ten wodospad, muszę powiedzieć. Jeszcze teraz Fajny. jest tak dużo wody. No. Wszystkie ostatnie wodospady, które widzieliśmy, były wysokie. No może nie w ten wczorajszy nie, ale na Azorach, a ten jest za to szeroki. To też ciekawe. Fajny. No i te wodospady, co widzieliśmy, one były wysokie, ale nie były takie mocne też, nie? Poza No. tym jednym na Flores, a ten jest taki potężny. No leci ta woda. Dobra. Jedziemy dalej. Znajdujemy się pod kolejką na Cukrszpicę. Ta kolejka może pomieścić 120 osób i w ciągu 1 godziny może wjechać do 580 osób na samą górę. Wjazd taką kolejką dzisiaj kosztuje 70 euro za osobę. Także pomyślcie sobie, ile oni tutaj hajsu za to zarabiają. Nic dziwnego, że Bawaria jest najbogatszym landem całych Niemiec. Przez tą kolejkę właśnie. Obok kolejki znajduje się jeziorko Eibsee. Zmierzamy tam właśnie. Jest tutaj zrobiona traska dookoła, ale chyba my nie będziemy szli ze względu na moją kontuzję nogi. Na parkingu już sporo osób, ale też może dużo wjeżdża na całą Na kolejkę wchodzi, a nie idą na to jezioro. Zobaczymy. Dobra. Ła, nie, ja spadnę zaraz. Aż tak nie blisko. Niżej trochę. Udało się zrobić zdjęcia na kamieniu. Betty prawie spadła przeze mnie, ale na szczęście nie wpadła do wody. W ogóle ciekawostka, w wczorajszym wypadzie do Liechtensteinu. Wychodzimy z auta, pierwsze co słyszymy, Polacy na stacji benzynowej, cały bus Polaków. Jedziemy dalej, jeżdżamy do Vaduz, wysiadamy na parkingu, idziemy, słyszymy polski znowu. Mówimy, kurde, no dobra, nie? Później idziemy dalej, ktoś ulotki rozdaje. To się okazało, mówią po polsku te panie. Mówię, już coś tu jest nie tak. Ej, zlot Polaków w Liechtensteinie, czy co? A najlepsza akcja była później. I wstąpiliśmy do McDonalda. Siedzieliśmy sobie po burgerku, siedzimy i słyszymy znowu polski. Mówię, ale patrzę, pan w McDonaldzie, który pracował, po polsku mówił i obsługiwał Polaków, którzy składali zamówienie po polsku. Także bardzo mnie to zdziwiło, ale się okazało po prostu, że dużo ludzi mieszka w Liechtensteinie, bo się tam dobrze zarabia, porównywalnie jak w Szwajcarii. No i tyle. Ale było to niezłe zaskoczenie, gdzie myślałem, że nikt w ogóle to nie wie, że Liechtenstein istnieje, a tam nagle sami Polacy. Dwa lata temu, jak byliśmy na Bawarii, chciałem sobie kupić kapelusz bawarski, żeby mieć w góry. Ale coś powiedziałem, nie, to bez sensu, po co, przecież ja będę w tym łaził. No ale potem 2 lata żałowałem, że go nie kupiłem. W każdych górach jak byliśmy, to żałowałem. Kurde, mogłem mieć teraz bawarski kapelusik. I przyjechaliśmy drugi raz i Betty mi kupiła. Tak, prezent dostał. Mam mój bawarski kapelusik. Oryginalny i wodoodporny i można go zwinąć, też pan pokazywał, elegancki. Dojechaliśmy teraz na kolejną miejscówkę. Zaparkowaliśmy tutaj pod pensjonem Simon. Trzeba wrzucić minimum 5 euro, żeby zapłacić za parking.
Automat przyjmuje tylko monetki, ale idziemy zobaczyć jeziorko. Grüß Gott, witajcie na Bawarii. Jedyne stado, w którym biała owca byłaby czarną owcą. Ewentualnie to wszystkie te nieudane owce się zebrały do kupy i utworzyły swoje stado, bo nie chciały być już dłużej dyskryminowane przez białe owce. Tak, to jest dobra teoria na pewno. Dużo tu jest takich domków właśnie. Z tego co widziałem, to przechowują tam jakieś siano, pewnie dla krów. A Beatka mówi, że krowy pewnie też się tam chowają, jak deszcz pada. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Nie wiem. Przepiękne miejsce Beata znalazła na mapie. Wiadomo, nie ciężko tutaj trafić, bo jest to dobrze oznaczone. Ale przepięknie tu jest. Można by się tu położyć i po prostu leżeć i patrzeć w te góry. Jeszcze ten śnieg tam, który jest do góry, robi robotę. Fajnie to wygląda. Po drodze na miejscówkę do spania wpadliśmy do restauracji Auszeit w miejscowości Reit im Winkl. Tak jak w dwóch poprzednich restauracjach królowała tutaj głównie kuchnia niemiecka. Sznycle, pieczeń wołowa, gulasz, medaliony wieprzowe czy bratkartofle. Wystrój nawiązywał do klasycznego stylu z nowoczesnymi dodatkami. Całość jak najbardziej zachęcała do jedzenia. Można było tam znaleźć sporo elementów nawiązujących do lasu i zwierząt. Do picia mieliśmy piwo i sok pomarańczowy i z racji dużego wyboru sznycli zdecydowaliśmy się właśnie na nie. Beata zamówiła Bauernschnitzel, czyli wersję z jajkami sadzonymi i sosem pieczeniowym, a ja miałem kotlet zapiekany z musztardą i konfiturą. Całość była przykryta serową pierzynką. Jako dodatek dobraliśmy sobie sałatki warzywne. Wszystko nam bardzo smakowało i restaurację uważamy za godną polecenia. Za całość wyszło 50 euro. Bardzo dobre jedzonko. Ruszamy teraz na naszą miejscówkę. Mamy tam jakieś 10 minut chyba. Zobaczymy, czy będzie wolne w ogóle. Mam nadzieję, że będzie. Jechaliśmy na miejscówkę, w której będziemy dzisiaj spać. Tak to tutaj wygląda. Są tu kampery, tam są góry, tam dalej jest jeziorko. Rozłożyliśmy nasz nowy nabytek, czyli hamak z Lidla. Model Basic. Jeszcze musieliśmy dokupić pasy transportowe, bo inaczej byśmy go nigdzie nie zamontowali. No. Można go zamontować wyżej, niżej. Tylko Beatka się musi ułożyć teraz. Już umarła. O tak, o. No. I co, jak polecasz ten hamak? Czy nie? Czy za mało jeszcze przetestowałaś? No, muszę dalej testować. To tutaj trzeba bardzo dobrze i rzetelnie sprawdzić. Wytrzymałość. Ale na dwie Wygoda. osoby chyba za mały, co? Nie. Nie? Ała. Beatka mówi, że hamak nie jest na dwie osoby za mały. Także Ała. przetestujmy. Ojejku. O. No. Teraz jest jednoosobowy, bo Beatki już nie ma. Jak? Bierzemy plecaki i idziemy nad jezioro. Tam wypić piwko. Wróciliśmy do naszej bazy.
Betty poszła szukać zasięgu, bo tu nie ma nigdzie. Miałem poinformować koleżankę, z którą się mamy jutro spotkać, gdzie jesteśmy. Jak długo zejdzie nam na dotarcie do Königssee. Nie wiem, poszła, nie ma jej. Ja idę poleżeć na hamaku. Betty już wraca. Udało się jej znaleźć sygnał? Nie? Dwie kreski. I co? Nie dosłałaś nic? Znaleźliśmy sygnał przy drodze, to musieliśmy iść kawałek z 10 minut. Tam złapaliśmy jakąś kreskę LTE i udało się wysłać wiadomość. Także przebraliśmy się, jak widać. No, jeszcze chwilę pochillujemy i idziemy spać. Także do jutra. Dzień dobry. Jest godzina 7. Ja już wstałam. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcia tu przy jeziorze. Jest taka fajna mgła. To słońce się przebija. Tu są góry zamglone. Maciuś jeszcze leży. No, co? Będziemy się za niedługo pewnie zbierać i ruszamy dalej. Już się ogarnęliśmy, wstaliśmy i wyruszyliśmy w kierunku Königssee. Po drodze zahaczyliśmy o miejscowość Ramsau. Jest tu taki kościółek. Beata chciała sfotografować. Może znajdziemy jakieś miejsce na kawkę, jakąś bułeczkę, bo nic nie jedliśmy jeszcze. A przydałoby się coś zjeść. Bo mnie troszkę brzuszek woła do jedzenia. Piękne góry tam widać. Po drodze na Königssee zahaczyliśmy o piekarnię, w której serwowane są śniadania. W środku można było znaleźć różne słodkie wypieki, a na tablicy było kilka śniadań do wyboru. Wzięliśmy 2 kawy, śniadanie po bawarsku, czyli białą kiełbasę na ciepło i małe śniadanie klasyczne z serem, szynką i warzywami. Do każdego śniadania dobrać trzeba pieczywo. Wzięliśmy zwykłą bułkę oraz pretzla, a na deser Beata dobrała także bułkę z truskawkami i rabarbarem. Śniadanko już zjedzone. Dobre było. Chociaż preferuję kiełbasę z patelni. Ale nie będę jak zwykle zmieniał standardów lokalnych kuchni. To nowość. Precelek mnie bardzo zaskoczył. Był taki duży, fajny paluszek. Troszkę większy. Dobrze zrobiony, świeżutki i z dżemikiem on wjechał bardzo dobrze. Bardzo smakował. Ty co powiesz? Precelek wygrywa. Nie, wszystko było bardzo dobre, bardzo smaczne. O, i musztarda do kiełbaski Musztarda też była. też była super. No, musztarda do kiełbaski była super. I ruszamy dalej. Dotarliśmy na parking, jezioro. Kupiliśmy bilet 9 euro. To cały dzień trzeba zapłacić. Na 3 godziny 7 euro i później, jak też więcej, no to już jest do następnego dnia na 24 godziny. Ludzi jak w Zakopanem i Mielnie. Zobaczymy przy tych straganach, ile tam jest osób. Kupujemy taki zestaw na prezent. To są mydła jak coś. To nie jest ogórek, kiełbasa i ser. Jak pierwsze wrażenia z Königssee? No jeziorko ładne, masa ludzi, bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, ale też bardzo ładnie. No ale jest miejsce chociaż żeby usiąść, wypić piwko. O, Kolejki do łódki są bardzo długie i potem jeszcze trzeba czekać do łódki tak naprawdę w kolejce, bo tam jest wyświetlony numer, kupujesz
bilet na kolej, na konkretny numer i potem się czeka. Właśnie nie wiem, czy na konkretny numer, czy po prostu nie kupujesz na rejs. I później na który wsiądziesz, to na ten wsiądziesz. Tak mi się wydaje. Czyli może być tak, że Że kupisz bilet, a ci się nie uda wsiąść na przykład. Jak będzie tyle ludzi. overbooking tak zwany. Jup. Dankeschön. Jak prawdziwy Bawarczyk. Z wąsem w pianie. Czy Beatka też ubrudzi wąsa pianą? No tak, nie bardzo. Się okazało, chcieliśmy zapłacić, że nie mamy gotówki. I Beatka musiała biec do auta daleko. Bez przesady z tym biec. No dobra, szła powoli. Długo jej nie było. Ale zapłaciliśmy, mogliśmy wyjść bez kary. A, za mną kolejka. Do łódki. Weszliśmy na punkt widokowy teraz. Tam widać szczyt o nazwie Schönenfeldspitze. On 2651 metrów. Nie każdy ma. Nie idziemy całej trasy, bo to jesteśmy z wózkiem, a tam mamy spotkanie instagramowe, tak? A tu pod w wózku. Hej. A man sieht's in Siedzi sobie i podróżuje. Także jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej kotów jeżdżących w wózków, chociaż nie wiem, czy takie jeszcze są, to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. I zafollowować na Instagramie Louis Not Vuitton. Tak. I Tutaj, Fishiteo. tutaj są Instagramy kotków. Wyjechaliśmy już z Königssee. Kierujemy się na Ratisbonne. Do domu mamy jakieś 6 godzin. Nie wiemy, czy dojedziemy dzisiaj do domu, czy nie. Pewnie nie. Pewnie Możliwe się gdzieś, tak. Jeśli byśmy się nie widzieli, no to do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Na razie.